A Way Out zostało wyprodukowane przez studio Hazelight. Nad stworzeniem jej pracowali bracia Fares. Jeden z nich, Joseph, jest reżyserem, natomiast Fares jest aktorem, którego mogliśmy zobaczyć chociażby w Rogue One. Wspominam o tym dlatego, że ich najnowsza gra, A Way Out, jest niezwykle filmowa, a przy tym jedną z postaci odgrywa właśnie Fares. Tak, wiem, że brzmi to jak Mario, ale zostawmy to na kiedy indziej. Trzeba pogratulować odwagi braciom za stworzenie gry, która jest grywalna jedynie w kooperacji. Samotny gracz nie znajdzie tutaj nic dla siebie. Dziwne podejście, choć wcześniejsza gra braci Fares, Brothers A Tale of Two Sons, to równie przewrotny tytuł, bo tam była to gra kooperacyjna tylko dla samotnego gracza. A Way Out opowiada o dwóch facetach w sile wieku, którzy poznają się w więzieniu pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Razem postanawiają uciec i rozprawić się z człowiekiem odpowiedzialnym za ich aktualne położenie. W zasadzie jeśli oglądaliście serial Prison Break, poczujecie się jak w domu, bo i fabuła podąża pewnymi tropami tego popularnego w swoim czasie serialu. A więc, każdy z bohaterów siedzi w więzieniu za coś innego. Różnice są dość iluzoryczne, gdyż nie mają oni unikalnych umiejętności. Różnią się natomiast charakterami, co będzie miało dość niewielkie znaczenie w dalszej części gry. Leo, którego odgrywa Fares, to narwany pewny siebie typek o usposobieniu wesołka. Natomiast Vincent to twardo stąpający po ziemi gość z zasadami, zdyscyplinowany i ogarnięty. Po wyborze osobnika, który odpowiada nam charakterem, trafiamy do więzienia. Od razu rzuca się w oczy dość dziś niespotykany sposób rozgrywki. Ekran podzielony zostaje na pół, a każdemu z graczy będzie towarzyszył przez cały czas trwania fabuły nie tylko nasz bohater, ale i bohater drugiego gracza. I tak postacie mogą wykonywać z początku zupełnie inne czynności. Daje to całkiem fajny efekt, gdy jeden z graczy ma cutscenkę, a drugi może w czasie rzeczywistym te wydarzenia oglądać, nadal pozostając przy sterowaniu swoim bohaterem. Tak więc Leo garuje już pół roku, a Vincent dopiero trafia do zakładu karnego, podczas gdy jeden porusza się po więzieniu jak stały bywalec, drugi przechodzi przez cały proces przyjęcia. Ten element będzie wracał jeszcze kilka razy. Pomimo podzielenia ekranu na pół, każdy z bohaterów może prowadzić z początku swoją grę, rozmawiać z osobami, poćwiczyć na siłowni, etc. Szybko okazuje się, że największą rolę odgrywa jednak tutaj współpraca i przejawia się ona w wielu aspektach. Przeniesienie przez bramki pilnika jest niemożliwe, ale poprzez podawanie go sobie przez okna staje się dziecinnie łatwe. Innym razem jeden z bohaterów wycina dziurę w ścianie, a drugi obserwuje, czy nie idzie strażnik, by ostrzec go przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Takie elementy ścisłej współpracy spotkamy właściwie co krok. W grze znajdziemy sporo zróżnicowania, jak na produkcję indie. Deweloperzy postarali się, aby cały czas zaskakiwać nas nowymi wydarzeniami, jak i zmianą mechaniki, które pojawiają się tylko na chwilę. Jest tutaj miejsce na nieśmiertelne Quick Time Event, z tym, że podzielone na dwie osoby, które naciskają przyciski naprzemiennie. Świetnie to obrazuje bójka na spacerniaku. Oprócz tego uda nam się pojeździć samochodem, są elementy skradankowe z obowiązkowym chowaniem się po krzakach i eliminowaniem wroga. Zagramy na banjo, solo lub przy akompaniamencie na fortepianie przy użyciu mechaniki gry rytmicznej, wykonamy niebezpieczny spływ rwącą rzeką na lichej łajbie, zagramy w baseball czy nawet na prostym automacie arcade. Autorzy zadbali, aby historia obfitowała w przeróżne minigierki, które możemy zagrać wspólnie, choć one same może nie porywają. Raz sprawdzone raczej nie zachęcają do ponownego uruchomienia, nawet po to, aby pobić wynik drugiego gracza. Pod koniec A Way Out staje się nawet koopową strzelanką TPP. Ten fragment też trwa krótko, ale daje nam posmakować i takiej mechaniki, która w tym przypadku jest średnia, ale to i tak nie zmienia faktu, że jednak jest. Gra posiada też kilka niezwykle dynamicznych scenek, gdy kamera przeskakuje płynnie raz na jednego, raz na drugiego bohatera. Scenki te są wyśmienicie wyreżyserowane i widać, że Joseph Fares doskonale zna filmowe rzemiosło. Dynamiczne sekwencje, które obfitują w Quick Time Event czy elementy bijatyki, przy okazji korzystają z pewnych filmowych klisz i czasem fajnie poznać, z jakich produkcji dane sekwencje były zaczerpnięte. Prowadzenie kamery to najwyższa półka i zamulacz Cage mógłby się wiele z nich nauczyć. Świetnym przykładem jest pompująca adrenalinę scena ucieczki ze szpitala czy pościg na budowie.
Od czasu do czasu, a w zasadzie kilka razy, mamy możliwość podjęcia ważnego wyboru. Wtedy też obydwaj gracze muszą być zgodni, jak podejść do danego zadania. W sumie opierają się one na charakterze bohaterów. Czy zrobimy coś bez przemyślenia na szybko w stylu Leo, czy podejdziemy do sprawy ostrożnie i z rozumem w stylu Vincenta. Wybory niezbyt wpływają na dalszy ciąg historii, ale są sympatycznym dodatkiem. Również błyszczy tutaj historia, choć nie zaskakuje w sumie niczym niezwykłym, to i tutaj widać reżyserską rękę Faresa, który umiejętnie prowadzi postacie, dając nam poznać ich problemy rodzinne, mieszając te wydarzenia z dynamicznymi scenami pościgu. Mam wrażenie, że A Way Out jest bardziej filmowa niż wszystkie gry Quantic Dreams razem wzięte. Historia wciąga i zżywamy się z bohaterami, faktycznie im kibicując w osiągnięciu celu. Nie zapominajmy, że cały czas widzimy, co robi drugi gracz. Więź pomiędzy Leo a Vincentem jest niezwykle istotna, gdyż w finale autorzy przygotowali nie lada niespodziankę. I jeśli chcesz zagrać, nie psuj sobie zabawy oglądaniem zakończenia na YouTubie. Całkiem nieźle wypada oprawa, jak na grę indie. Widać, że wpompowano w nią trochę dolarów. Poziomy w lesie, gdzie łowimy ryby, czy odwiedziny na polu kempingowym dają radę pod kątem ilości detali i szczegółów. W zasadzie każdy rozdział dzieje się w innym miejscu, a kolejne odwiedzane miejscówki wypadają lepiej niż dobrze. Problemem A Way Out, jak i większości filmowych produkcji, jest to, że są to gry na raz. Owszem, można zagrać jeszcze raz, wymieniając się rolami i ewentualnie podejmując inne wybory, z tym, że po części jest to trochę bez sensu. Cały czas przed oczami masz drugiego gracza, więc doskonale wiesz, jak potoczą się losy i jakie wyzwania cię czekają w przypadku odwrócenia ról. Również historia jest kompletna i zamknięta, choć oferuje dwa różne zakończenia. Po dobrnięciu do finału jednokrotnie łatwo się domyślić drugiego zakończenia i trochę pozbawia to grę jakiegokolwiek replayability. Wyzwania, jakie stawia przed nami tytuł, w zasadzie są już odkryte, a dodatkowym problemem jest to, że większość z nich może wykonać dowolna postać. Moim zdaniem zróżnicowanie postaci typu jeden jest dobrym mechanikiem, a drugi kimś innym dałoby większy sens w powtórzeniu gry. A tak, masz postawione zadania, czy wykona je Vincent czy Leo, w zasadzie przez większość czasu nie ma to znaczenia. Warto też wspomnieć, że wystarczy jedna kopia, aby mogły zagrać dwie osoby. W tym wypadku drugi gracz nieposiadający tytułu może dołączyć i bezproblemowo grę przejść, jednak nie będzie miał możliwości samemu uruchomienia gry. Jest to całkiem fair rozwiązanie, dzięki któremu więcej osób będzie miało okazję zapoznać się z A Way Out. Bracia Fares stanęli na wysokości zadania. Pomimo ograniczenia i zawężenia rozgrywki tylko do koopa, warto namówić kogoś na poznanie historii Vincenta i Leo. Fabuła trzyma w napięciu, strona wizualnie spokojnie daje radę, a ilość przeróżnych gier i mechanik nie pozwalają się nudzić. Z tym, że warto pamiętać, że to gra na raz, ale będzie to raz, który na długo pozostanie w waszej pamięci.